Cześć, z tej strony Daniel Petryczkiewicz, krytyka polityczna. Blisko nas zostały już tylko skrawki przyrody. Pojechałem do Sieradza, Ciechanowa i do Słajszewa, aby pokazać patologie urzędnicze i prawne, które w imię tzw. rozwoju, często zrównoważonego rozwoju, niszczą ostatnie skrawki dzikości w naszym otoczeniu. Pokazuję, jak można i trzeba o nie walczyć, ale opowiadam też o tym, że kiedy nie ma już nadziei, to bardzo dużo mówi o nas to, kiedy usiądziemy i towarzyszymy przyrodzie w jej odchodzeniu. U Karoliny Kuszlewicz walka toczy się o 1-hektarowy las, który stał się domem i schronieniem dla okolicznych zwierząt. Miasto niestety rozlewa się tam w sposób niekontrolowany i pożera skrawki przyrody. Teren lasu jest własnością Karoliny i jej rodziny. 25 lat temu oddali go na własność przyrodzie. Teraz być może czeka ich wywłaszczenie, ponieważ władze miasta obiecały deweloperom, że teren zostanie zabudowany, a mieszkania i domy, które mają tam powstać, nie będą nic warte bez dróg dojazdu do nich, a droga ma prowadzić przez las, o który walczy Karolina. W ciechanowskim Krubinie walka toczy się o mokradła, na których ma stanąć 14 bloków mieszkalnych. Chodzi o budownictwo społeczne, więc teoretycznie nie o patodeweloperkę. Ale czy niszczenie przyrody przez budowanie mieszkań w wyludniającym się Ciechanowie, który na dodatek nie narzeka na brak lokali mieszkalnych, to najlepsza droga rozwoju? W Słajszewie, na jednym z ostatnich dzikich i pustych kawałków bałtyckiego wybrzeża, ma stanąć pierwsza polska atomówka. Za jakieś 15 lat, może 20, będzie kosztować 250 miliardów złotych na dzisiejsze szacunki. Może i sama elektrownia nie zdewastuje bardzo dużego terenu, ale tak zwane inwestycje towarzyszące, port, drogi, kolej, autostrada, mieszkania oraz to, co za nimi idzie, czyli zanieczyszczenie hałasem, kurzem, światłem, betonoza, praktycznie zdewastuje ten obszar wybrzeża. Czuję się związany z tamtejszą przyrodą od ponad dekady. Wyrok już niestety zapadł. Trudno sobie wyobrazić, żeby ta inwestycja nie była realizowana. Pojechałem więc do Słajszewa pożegnać się. Mam nadzieję, że dzięki pokazywaniu takich miejsc nie damy sobie wmówić, że dzikości już nie ma. Nie ma pierwotnej przyrody. To prawda, jej nie ma od 200, może 300, może więcej lat. Ale naprawdę cudowne, dzikie skrawki są bardzo blisko nas. Nie trzeba po nie jeździć setki kilometrów. Stoję po stronie takiej przyrody, ponieważ to ona jest zagrożona, a nie ludzie i ich inwestycje. Inwestycje, nawet te najbardziej strategiczne i ważne, można zawsze przeprowadzić w alternatywny sposób. Trzeba tylko do tego chęci. Urzędnicze patologie polegają na tym, że na tych terenach, może za wyjątkiem Słajszewa i atomówki, urzędnicy nawet nie pojechali wykonać wizji terenowej. Bazują w swoich decyzjach na tym, co zapisano w papierach przed dekadą albo większą ilością lat. Kolejna patologia polega na tym, że urzędnicy Wydziałów Środowiska, ale też burmistrzowie, prezydenci miast, którzy ochronę przyrody mają wpisaną na listę swoich obowiązków i zadań, nie reprezentują tej przyrody, ale reprezentują interesy inwestorów, deweloperów albo własne polityczne ambicje lub ego. W starciu obywatela i systemu panuje gigantyczna dysproporcja i asymetria sił i możliwości. Przyroda, którą reprezentują tacy zaangażowani obywatele, staje na bardzo trudnej, często beznadziejnej pozycji. Czy można więc coś zrobić? Przede wszystkim należy się organizować lokalnie i nie bać się dochodzić swoich i przyrody praw na drodze urzędniczej, a jeśli trzeba, to sądownej. Ta lokalność i lokalne zaangażowanie jest w tym kluczowe, ponieważ żaden dziennikarz, aktywista, znana osoba nie załatwi tego, jeśli na miejscu nie będzie grupy zaangażowanych mieszkańców. To, co jest ogromnie ważne, to budowanie narracji o danym miejscu, nazywanie elementów tego miejsca, drzew, mokradeł, łąk. To, co nazwane, dużo trudniej zniszczyć. To, co nazwane, dużo trudniej zapomnieć. Należy zaangażować jak największą ilość osób na cześć danej sprawy,
Najpierw lokalnie, a potem nagłaśniać to ogólnopolsko, zainteresować dziennikarzy, media lokalne, potem ogólnopolskie, osoby influencerskie i przede wszystkim nie odpuszczać. Ale jeśli nadejdzie taki moment, kiedy klamka zapadnie, kiedy wyrok zacznie być wykonywany, to bardzo dużo o nas i o naszej więzi z danym miejscem świadczy to, jak się zachowamy. Chodźmy i bądźmy z odchodzącą przyrodą. Nie bójmy się przeżyć żałoby.